Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Swayam Upakara Maya Dadati Sa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavar Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Saganaraganatan Vitam Sativam Advaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padhan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangvi Radhe Vrindavaneshwari Vishwavanustuti Devi Pranamami Hari Priye Panchakapataru Vascha Vipa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're in chapter 37. Did we finish? Impetus for Krishna service. Będziemy czytać rozdział 27. Czynniki pobudzające służbę dla Kryszny. Everybody's okay? Nobody has the virus? Dajecie sobie radę z wirusem? No devotees have gotten it in Poland, huh? Nikt w Polsce nie zachorował na wirusa. Wszyscy już go łyknęliśmy całego. Hmm? Who's that pretty girl? Kim ta piękna dziewczynka? Grisha Gayatri. Gayatri. Yes, Gayatri. She's not, there she is. Okay. Let me just see who else is here. Janjanandana. Shangi Sevi. Krishna. Just seeing who's here. Amarama. Amarama from Belarus. Harinam from Peru. Haribol. Haribol Amarama, how are you? I am fine, thank you very much, dear Guru Maharaj. Please accept my humble dandavats. Hare Krishna. Who is this Joanna Kuchas? To jest Joanna Kuchas? Okay. She doesn't want to talk. She's shy. Próbował. Wstydzi się. The causeless mercy of Krishna, the dust of his lotus feet, his prasadam, and association with his devotees are some impetuses toward a devotee's engagement in transcendental loving service to the Lord. Bezprzyczynowa łaska Kryszny, kuf jego lotosowych stóp, jego prasada i obcowanie z jego baktami to niektóre z czynników pobudzających baktę do zaangażowania się w transcendentalną służbę miłości dla Pana. There are two things. There's direct association and Vani and Vapu. Vapu means having the direct association. Są dwie sposoby obcowania z guru, Vani i Vapu. Vapu oznacza bezpośrednie towarzystwo. So we won't be able to get the dust of Krishna's lotus feet right now, but we can get his instruction, his Vani. Może nie jesteśmy w tej chwili w stanie dostać kufu z lotosowych stóp Kryszny, ale możemy dostać jego instrukcję, jego Vani. Similarly with Srila Prabhupada. Podobnie ze Srila Prabhupadem. But we had the good fortune of sometimes getting the dust of his lotus feet. Ale mieliśmy czasem to szczęście, że mogliśmy dostać kuf z jego lotosowych stóp. And the remnants of food that he chewed on. I resztki pożywienia, które przeżuwał. So these are some of the items that one can benefit with the Vapu form. Są to niektóre takie elementy, z których można skorzystać, gdy ma się dostęp do tej formy Vapu.
But we say that Vani is actually more important. Ale mówimy, że Vani jest jeszcze ważniejsze. So we all have Srila Prabhupada's Vani from his books and lectures and so on. Wszyscy mamy Vani Śrīla Prabhupada z jego wykładów, książek i tak dalej. Krishna exhibited his causeless mercy when he was present at the departure of grandfather Bhishma. During the battle of Kurukshetra, Bhishma Dev, the grandfather of Arjuna, was lying on a bed of arrows before departing from this mortal world. When Lord Krishna, Maharaj Yudhisthira, and other Pandavas approached Bhishma Dev, he was very grateful to Lord Krishna, and he addressed the Brahmin military commander Kripacharya thus: "My dear Kripacharya, just see the wonderful causeless mercy of Lord Krishna. I am most unfortunate. I have no qualifications. I was opposing Krishna's most intimate friend, Arjuna. I even tried to kill him. I have so many disqualifications, and yet the Lord is still so kind that he has come to see me at the last point of my life. He is worshipable by all great sages, but still, he is so merciful that he has come to see me, an abominable person like me." Krishna okazał swoje bezprzyczynowe miłosierdzie podczas odejścia dziadka Bhishmy, kiedy bitwa pod Kurukshetra miała się ku końcowi i zanim Bhishmadeva, dziadek Arjuny, odszedł z tego śmiertelnego świata, leżał on na łożu ze strzału. Kiedy pan Krishna, Maharaja Yudhishthira i inni Pandawowie zbliżyli się do Bhishmadevy, Bhishmadeva, zwróciwszy się do swojego dowódcy wojskowego, Kripachari, w ten sposób wyraził swoją wdzięczność pana Krishny. Mój drogi Kripacharyo, spójrz tylko, jak cudowna i nieograniczona jest łaska pana Krishny. Jestem najbardziej nieszczęśliwą istotą. Nie posiadam żadnych kwalifikacji. Wystąpiłem przeciwko najbliższemu towarzyszowi Krishny, Arjunie. Nawet usiłowałem go zabić. A jednak, pomimo tych moich dyskwalifikacji, Pan jest tak dobry, że przyszedł, by zobaczyć się ze mną w ostatnim momencie mojego życia. Jest on czczony przez wszystkich wielkich mędrców, a mimo to jest tak łaskawy, że przyszedł, aby zobaczyć tak ohydną osobę jak ja. This is the mood of the pure devotee. He's looking to glorify others, and he sees in himself so many defects. Taki jest nastrój czystego bhakty. On chce gloryfikować innych, a w sobie postrzega tak wiele defektów. Srila Prabhupada was the same way. He was begging forgiveness from his god brothers in the last days. I tak samo Śrīla Prabhupada w swoich ostatnich dniach błagał swoich braci duchowych o wybaczenie. He said, I don't see any good qualification in myself except that I took the order of my spiritual master as my life and soul. Powiedział, że nie ma żadnych innych dobrych kwalifikacji poza tym, że przyjął polecenie swojego mistrza duchowego jako swoje serce i duszę. But in material world, everyone wants to advertise their good quality. Ale w materialnym świecie każdy chce się pochwalać swoimi dobrymi cechami. And they can't tolerate it. If there's a little offense to their person, they become very upset. I gdy ktoś choć odrobinę ich znieważy, to nie są w stanie tego tolerować. Bardzo się są zawiedzeni. But the devotee can tolerate because he knows he's nothing special. Ale bhakta może tolerować, gdyż wie, że nie jest nikim szczególnym. Only special thing is that somehow be connected with the pure devotee like Srila Prabhupada. Jedyną szczególną rzeczą jest to, że jest w jakiś sposób połączony z czystym bhaktą, takim jak Śrīla Prabhupada. And that also we can't take credit for because it's simply Prabhupada's mercy. He gave us this good fortune. I nawet za to nie możemy przypisywać sobie zasługi. Wszystko jest łaską Śrīla Prabhupada. On stworzył to szczęście dla nas. Otherwise, the Kanista devotee, the low class devotee, he's always proud that I did this, I did that. Bhaktowie kanishta, bhaktowie najniższej klasy są zawsze dumni z siebie, że zrobiłem to, zrobiłem tamto. So we want to become at least Madhyam devotees, and therefore we have to be humble in order to preach. Więc chcemy zostać przynajmniej bhaktami madhyama. Powinniśmy być pokorni, żeby móc nauczać. Any of you who have had that experience of going on the street, trying to present Srila Prabhupada's literature, you have to be humble, otherwise nobody will even look at you.
Każdy z was, który wyszedł nauczać, ma to doświadczenie, że potrzeba być pokornym. Bez tego ludzie nawet na ciebie nie spojrzą. So this is the second class devotee because he's a preacher, he's approaching people, therefore naturally he develops some humility. Bhakta drugiej klasy podchodzi do ludzi i to rozwija w nim pewnego rodzaju pokorę. But the Kanista thinks, oh, we have Krishna here, we're better than everybody else. Ale Kanishta myśli, o, mamy Krishnę, jesteśmy lepsi niż wszyscy inni. And the high class, Uttama, he thinks everybody is more advanced than me. A najwyższej klasy Uttama myśli, że każdy jest bardziej zaawansowany niż ja. He thinks everybody is serving Krishna, but I have no attachment for the Lord. Gdyż każdy służy Krishnie, a ja nie jestem przywiązany do Pana. So we can't imitate that, otherwise we'll become degraded, but we should understand this is the mentality of the highest class devotee. Nie możemy tak myśleć, bylibyśmy zdegradowani, gdybyśmy tak myśleli, ale taka jest mentalność bhakty najwyższej klasy. We saw Prabhupada in that mood. I widzieliśmy Śrīla Prabhupada w tym nastroju. We were coming every day to Srila Prabhupada's quarters and chanting and very softly and so on. And then I got sick. I didn't come for a few days. Codziennie przychodziliśmy do pokoju Śrīla Prabhupada, tak cicho śpiewaliśmy i któregoś dnia zachorowałem, że przez kilka dni nie przychodziłem. But then I came back and Prabhupada recognized my voice and he said, oh, you are here. Ale później, gdy przyszedłem, Śrīla Prabhupada rozpoznał mój głos i powiedział, o, jesteś tutaj. And I was thinking, where am I going to go? I ja tak pomyślałem, a gdzie mógłbym iść? But Prabhupada said, I'm simply a botheration. I'm keeping you young boys here. You should better be out preaching, but instead you have to stay with me. Ale Śrīla Prabhupada powiedział, że jestem takim kłopotem, wy wszyscy moglibyście iść, nauczać, a zamiast tego musicie tutaj być ze mną. In other words, he was taking a position that he was more humble. He was lower than me because he was interfering with my service. Innymi słowy, on przyjął taką pozycję, że jest on jeszcze niższy niż ja, dlatego że przyjął taką służbę. Of course, Prabhupada knew he was not lower than me. He's my spiritual master eternally, but still, in that mood of Uttama Adhikari, he took that position. Oczywiście Śrīla Prabhupada nie był niższy, on był moim mistrzem duchowym, ale w tym nastroju Uttama Adhikari przyjął taką pozycję. So we don't imitate that. We try to make a proper distinction. Who is more advanced, who is equal with us, who is less advanced. My tego nie imitujemy. Tak rozróżniamy, kto jest bardziej zaawansowany, kto jest na tym samym poziomie, a kto jest mniej zaawansowany. Those are more advanced, we respect them and we hear from them. Szanujemy osobę bardziej zaawansowane i słuchamy ich. Those are equal, we share our realizations with them and we accept them as friends. Dzielimy się realizacjami z tymi, którzy są na tym samym poziomie i przyjmujemy ich jako przyjaciół. And those less advanced, we try to show mercy. A osobom mniej zaawansowanym próbujemy okazać łaskę. Sometimes the vibration of Lord Krishna's flute, his bugling, his smiling, his footmarks on the ground, the transcendental fragrance of his body, and the appearance of a new cloud in the sky also become impetuses for ecstatic love of him. Czasami ekstatyczną miłość do Kryszny pobudzają również wibracje jego fletu, dźwięk jego rogu, jego uśmiech, odbicia jego stóp na ziemi, transcendentalny zapach jego ciała i pojawienie się nowej chmury na niebie. So have any of you smelled the fragrance of Krishna's body? Czy ktoś z was poczuł zapach ciała Kryszny? I was reading a description when Lord Chaitanya came into the kirtan after he had left this manifest world. He came into with his associates into the kirtan that was there when they were celebrating the Gurpurnim. Pamiętam, jak czytałem, jak kiedyś bhaktowie obchodzili festiwal Gora Purnima już po tym, jak Pan Chaitanya odszedł z tej planety, to Pan Chaitanya pojawił się w tym kirtanie wraz ze swoimi towarzyszami.
The description was given before the Lord appeared. There was a wonderful aroma that everybody could smell. Jest podany opis, że przed pojawieniem się Pana pojawił się taki wspaniały zapach, który wszyscy czuli. So we're hankering for that time when we can smell Także tęsknimy za what does it say? His smell, his footmark again, his transcendental fragrance. We want to smell that. Także tęsknimy za tym, aż poczujemy Jego transcendentalny zapach. Chcemy go poczuć. In the Vigdagda Madhava, there is the following statement. When Krishna was playing on his flute, Baladev very anxiously declared, just see how, after hearing the transcendental sound of Krishna's flute, Indra, the king of heaven, is crying in his heavenly kingdom. W Vidagha Madhawie znajduje się następujące oznajmienie. Kiedy Pan Krishna zagrał na swoim flecie, Baladeva bardzo zapalczywie oświadczył: spójrzcie, jak po usłyszeniu transcendentalnego dźwięku fletu Kryszny, Indra, król niebios, płacze w swoim niebiańskim królestwie, a pod kroplami jego łez spadającymi na ziemię Vrindawana wydaje się być niebiańską rezydencją półbogów. From his teardrops falling on the ground, Vrindavan appears to have become a celestial residence for the demigods. A pod kroplami jego łez spadających na ziemię Vrindawana wydaje się być niebiańską rezydencją półbogów. So, see, Balaram is seeing that Indra was, the rains, the torrents of rain he was flooding Vrindavan were simply the drops from his eyes. Także It seems like Balaram was seeing that teardrops falling on the ground in Vrindavan were caused from Indra's crying, not from the rain that he sent there. Pan Balaram widział to tak, że te ulewy deszczu, jakie spadały na ziemię Vrindavan, to nie były z chmur, które Pan Indra wysłał, tylko to były jego łzy. Well, that reminds me now, yesterday or the day before, when we inquired how Krishna made a residence or out of the ocean. So somebody volunteered one idea from Lalita Devi Dasi, my disciple, that it may have been when Lord Ramachandra was crossing the ocean, then the land was formed there so they could cross. I to mi przypomina to, o czym przedwczoraj żeśmy dyskutowali, jak to Pan przyjął schronienie oceanu. Więc jedna moja uczennica, Lalita, wysłała takie wyjaśnienie, że to mogło chodzić o Pana Ramachandrę, który tak udał się na Lankę. Yeah, to Lanka. But I'm not sure if that's right, because that bridge was formed by piling rocks, like Hanuman and others. They built that bridge by throwing the rocks in the river, in the ocean. Ale nie jestem pewny, czy to o to chodzi, dlatego że tam został zbudowany most, który powstał z rzucania skał i gór do oceanu. But I also remember one part where the ocean personified came to Lord Ramachandra, and because Lord Ramachandra was angry that he wanted to cross into Sri Lanka. Ale tak, pamiętam, że była taka sytuacja, jak ocean osobiście pojawił się przed panem Ramachandrą, gdy pan Ramachandra chciał przekroczyć ten ocean w drodze na Lankę. Did anyone research that point? A czy ktoś inny jeszcze zbadał dokładnie, o co tam mogło chodzić? I tend to believe it was like the Dwarka that came out of the ocean. Jednak skłaniam się do tego wyjaśnienia, że to przyjęcie schronienia oceanu oznaczało zamieszkanie w Dwarace. But I might be wrong. Any comments? Ale mogę się mylić, ktoś inny ma komentarze? So, excuse me, Maharaj, this is Isran Kriseva Dasi. So it was about this little bit of soil from the bottom of the ocean. Was it this one that you requested us to research, or this was the different one? It was, we read that the Lord
requested some residence in the ocean, and well, let's just go ahead. We just read it yesterday, last time. Iwananda, przetłumacz. No i Fagriseva chce się upewnić, czy Maharaj pyta o co dokładnie Maharaj pyta, więc Maharaj mówi, że przedwczoraj żeśmy czytali o tym, jak to Krishna przyjął stronienie oceanu, więc gdzie to jest? Może ktoś znaleźć ten paragraf? That he begged the ocean for some land so he could have a residence. Że prosił ocean o trochę ziemi, żeby móc dostać rezydencję dla siebie. Yes, so this what I found. I thought it may not be relevant, but the only thing I found that it was about Lord Varahadev, who lifted the earth from the bottom of the ocean. So this was the only thing that I found. Mówi, że jedną rzecz, jaką znalazła, chociaż może to nie dokładnie o to chodzi, to pan Varahadev, jak podniósł ziemię z oceanu, to mogło odnosić się do tej sytuacji. Mm-hmm. I'm still tend to think it was Dwarka. Jednak nadal wydaje mi się, że to wyjaśnienie z Dwalaką jest najbardziej But we prawdopodobne. can research more. Ale możemy więcej poszukać. Okay, let's continue where we were. Gdzie było zapytanie do tego? Ecstatic love for Krishna, which is known as Anubhava, is symptomized by the following signs. One becomes engaged exclusively in the service of the Lord, being attentive to carry out the orders of the Lord faithfully. One becomes undisturbed and non-envious in full transcendental loving service to the Lord. And one makes friendship with the devotees of the Lord who are situated faithfully in faithful service to the Lord. All these symptoms are called Anubhava, ecstatic love. Ekstatyczna miłość do Kryszny, która jest znana jako Anubhava, wykazuje następujące symptomy. Dana osoba angażuje się wyłącznie w służbę dla Pana, starając się wiernie wypełniać polecenia Pana. W tej pełnej transcendentalnej służbie miłości dla Pana uwalnia się od niepokoju i zazdrości. Zawiera ona przyjaźń z baktami Pana, którzy wiernie Mu służą. Wszystkie z tych symptomów nazywane są Anubhava, miłością ekstatyczną. Yeah. I wanted to speak to this lady again. Shangi, yeah. Well, maybe if you could research how the city of Dwarka came about. O, Mataji Fangiseva, możesz zrobić takie śledztwo, w jaki sposób powstało miasto Dwaraka. Or anybody else if they can find out. How Dwarka came about. W jaki sposób powstała Dwaraka? Ja mogę powiedzieć, dlaczego powstała. Divya how he can say why it came, not how, but why. Well, tell us. Powiedz nam. Żeby Krishna czuł rozłąkę do Vrindavan. So that Krishna could feel rozłąka, separation from Vrindavan. But it was like an island off the coast, right? Ale to nie była wyspa na zewnątrz wybrzeża. I believe the original Dwaraka right now is under the water. Yeah. It was under the water, and then Krishna begged some land from the ocean, and so Dwarka came there. And that's my speculation. Coś mi się przypomina takiego, że Dwaraka wcześniej też była pod wodą i Krishna niejako prosił o odrobinę ziemi, tak że ona się pojawiła i teraz znowu znikła, ale to jest taka moja spekulacja. The first symptom of Anubhava, or engagement in a particular type of service, is exemplified by Daruka, a servant of Krishna who used to fan Krishna with a chamara bunch of hairs. When he was engaged in such service, he was filled with ecstatic love, and the symptom of ecstatic love became manifest in his body. But Daruka was so serious about his service that he checked all these manifestations of ecstatic love and considered them hindrances to his engagement. He did not care very much for these manifestations, or that they automatically developed.
Przykładem pierwszego symptomu anubhava, czyli zaangażowania się w określony typ służby, jest daruka, sługa Kryszny, który chce pachlować pana czamalą, pęknień włosów z ogonu jaka. Pełniąc tę służbę, przepełniony był ekstatyczną miłością i symptomy tej ekstatycznej miłości zamanifestowały się w jego ciele, ale daruka był tak poważny w swojej służbie, że powstrzymał wszystkie te symptomy manifestujące ekstatyczną miłość, uważając je za przeszkody w swoim zajęciu. Nie przykładał on zbytniej wagi do tych przejawów, chociaż rozwinęły się one automatycznie. In Srimad Bhagavatam, 10th canto, 86th chapter, 27th verse, there is a statement of how Shrutadev, a Brahmin from the country called Mithila in northern India, would become so overpowered with joy as soon as he saw Krishna that he immediately, after bowing to the Lord's lotus feet, would stand up and begin to dance, raising his two arms above his head. W Srimad Bhagavatam, 10 kanto, 86 rozdziale, 38 wersecie znajduje się opis tego, jak Shrutadeva, Brahmin z pewnego kraju w północnych Indiach, zwanego Mithila, przepełnił się taką radością na widok Kryszny, że natychmiast po skłonieniu się lotosowym stopom Pana powstał i zaczął tańczyć z rękami uniesionymi ponad głową. But this is the mood of Lord Chaitanya's devotees. Taki jest też nastrój wielbicieli Pana Chaitani. We see the devotees doing that, right? Widzimy, jak bhaktowie to robią, tak? Raising our arms above our head and dancing. Podnosimy ręce ponad głowę i tańczymy. You want to dance, Shiva? Come on. What is this message? Yeah, there are two messages. The second one is in Polish, but let me read the first one. Just one second. That's about Varaka. It's mentioned, that's Tejasvini Devidasi. It's mentioned in the ancient prehistoric epic period of Mahabharata. According to legend, Krishna settled here after he defeated and killed his uncle Kamsa at Mathura. Krishna is also said to have reclaimed 12 yojanas, or 96 square kilometers of land from the sea to create Dwaraka. Yeah, that's what I would remember. That's from Wikipedia. Let me translate it in Polish. Tejasvini Mataji pisze, że starożytna, prehistoryczna, w tym epickim okresie Mahabharaty jest taka legenda, że Krishna osiadł tam w Dwarace po pokonaniu i zabiciu swojego wujka Kamsy w Maturze. Jest powiedziane, że Krishna tak odzyskał 12 jojanów, czyli 96 km² ziemi z morza, aby stworzyć Dwarakę. To jest źródło z Wikipedii. And there is one more quote from Marzena Brycka. Wikipedia podaje, że Dwaraka uważana jest za jedno z najstarszych miast Indii. Według legendy zostało założone przez Krishnę, wzniesione dla mieszkańców Matury, którym do Dwaraki kazał przeprowadzić się Krishna, lecz w 7 dni po jego śmierci pochłonięte zostało przez morze. And that's also a quote from Wikipedia, Polish version. It is considered that Dwaraka is one of the oldest cities in India. According to the legend, it was created by Krishna, and it was created for the residents of Mathura, whom Krishna told to move to Dwaraka. But after just 7 days after Krishna's departure, it was again reclaimed by the sea. So that's right. I think that's what that reference was, that Krishna begged some land from the ocean for his residence. Także właśnie wydaje mi się, że to, że Krishna prosił ocean o trochę ziemi na swoją rezydencję, to właśnie tego się tyczy. One of the devotees of Lord Krishna once addressed him in this manner: "My dear Lord, although you are not a professional dancer, by your dancing you have so astonished us that we can understand that you are personally the master of all dancing. Certainly, you must have learned the dancing art directly from the goddess of love. When a devotee dances in ecstatic love, there are manifestations of symptoms which are called sattvika. Sattvika means that they are from the transcendental platform. They're not symptoms of material emotions.
They come from the soul proper. Jeden z baktów pana Kryszny pewnego razu zwrócił się do niego w ten sposób. Mój drogi panie, chociaż nie jesteś zawodowym tancerzem, swoim tańcem tak bardzo nas zaskoczyłeś, że wnioskujemy z tego, że jesteś mistrzem wszelkiego tańca. Z pewnością musiałeś nauczyć się tego tańca bezpośrednio od bogini miłości. Kiedy bakta tańczy w ekstatycznej miłości, manifestują się pewne symptomy, które nazywają się sattwika. Sattwika oznacza, że pochodzą one z platformy transcendentalnej. Nie są to symptomy materialnej emocji, pochodzą one z samej duszy. So here's another question you can research. Who is a better dancer, Lord Krishna or Lord Chaitanya? Więc to jest następne pytanie, które możecie tak zrobić, dochodzenie. Kto jest lepszym tancerzem, pan Krishna czy pan Chaitanya? Pan Chaitanya. Yes, Lord Chaitanya is Gaur Nataraj. Tak, pan Chaitanya jest Gaur Nataraj. The king of the dances. But then again, we read in the Krishna book, when Krishna and the boys were dancing, they were imitating the peacocks. There was nobody could dance so well as they did. Jest królem tańca, ale też czytamy, że gdy Krishna ze swoimi przyjaciółmi, pasterzami tańczył naśladując pawie, to tak pięknie tańczył, że nikt nie mógł się im porównać. So I think we'll have to leave that to simultaneously one and different. Także myślę, że musimy to zostawić do tego, że jednocześnie oni są tym samym, ale też różnym. One of the devotees of Lord Krishna once addressed him in this manner. My dear Lord, although you are not a professional dancer, we did that. In the Srimad Bhagavatam, 10th canto, 85th chapter, 30th verse, Sukadeva Goswami tells Maharaj Parikshit that after surrendering everything into the lotus feet of Vamanadev, Bali Maharaj immediately caught hold of the lotus feet of the Lord and pressed them to his heart. Being overwhelmed with joy, he manifests all the symptoms of ecstatic love with tears in his eyes and faltering voice. Srimad Bhagavatam w 10 kanto, 85 rozdziale, w wersecie 38, Shukadeva Goswami mówi Maharajowi Parikszytowi, że podporządkowawszy wszystko lotosowym stopom pana Vamanadevy, Bali Maharaja natychmiast pochwycił lotosowe stopy pana i przycisnął je do swojego serca. Przepełniony radością, zamanifestował wszystkie symptomy ekstatycznej miłości ze łzami w oczach i drżącym głosem. In such expressions of ecstatic love, there are many other subsidiary symptoms such as jubilation, withering, silence, disappointment, moroseness, reverence, thoughtfulness, remembrance, doubtfulness, confidence, eagerness, indifference, restlessness, impudence, shyness, inertness, illusion, madness, ghastliness, contemplation, dreaming, disease, and signs of death. When a devotee meets Krishna, there are symptoms of jubilation, pride, and perseverance. And when he is feeling great separation from Krishna, the symptoms of ghastliness, disease, and the signs of death become prominent. W wyrażaniu takiej ekstatycznej miłości jest wiele innych podrzędnych symptomów, takich jak unoszenie się radością, wysuszenie, cisza, rozczarowanie, smutek, cześć, zamyślenie, rozpamiętywanie, zwątpienie, zaufanie, zapał, obojętność, ożywienie, zuchwałość, wstyd, bierność, złudzenie, szaleństwo, odraza czy groza, kontemplacja, marzenie, choroba i oznaki śmierci. Kiedy bhakta spotyka Krishnę, wówczas widoczne są symptomy radości, dumy i wytrwałości, a kiedy przeżywa on uczucie wielkiej rozłąki z Krishną, to przeważają symptomy takie jak groza, choroba, a nawet występują oznaki śmierci. A czy Maharaj doświadczył któryś z tych symptomów? Divya Simha is asking if your Maharaj experienced any of those symptoms. Not recently, Nie ostatnio, but I'm hoping when will that day be mine? ale takie mam nadzieję, kiedy przyjdzie ten dzień. How does it go? When will that day be mine? Kabhi habe bola se dinamar. Aparada gucci sudaname ruchi kripa bole kabe hidoye sancha. Kabhi habe bola se dinamar.
when will that day be mine? My offenses ceasing, taste for the name increasing. When in my heart will your mercy shine? When will that day be mine? Kiedy, o kiedy przyjdzie ten dzień, że moje serce się oczyści, obrazy wyjdą, przestanę popełniać obrazy i poczuję tę ekstatyczną miłość do Pana. Kiedy, o kiedy przyjdzie ten dzień? It is stated in the first canto of Srimad Bhagavatam, 11th chapter, 4th verse, that when Lord Krishna returned from the battlefield of Kurukshetra to his home at Dwarka, all the residents of Dwarka began to talk with him as a child talks lovingly to his father after the father's return from foreign countries. This is an example of jubilation. W pierwszym kanto Srimad Bhagavatam, 11 rozdziale, wersie 5 jest powiedziane, że kiedy Pan powrócił z pola bitwy pod Kurukshetrą do domu w Dwarace, wszyscy mieszkańcy Dwaraki zaczęli rozmawiać z nim, tak jak dziecko rozmawia z miłością ze swoim ojcem, kiedy wraca on z obcych krajów. Jest to przykład radości. When Bahulashva, the king of Mithila, saw Krishna at his palace, he decided to offer his respect by bowing down before him at least 100 times. But he was so overcome by feeling of love that after bowing down only once, he forgot his position and could not rise up again. Kiedy Bahulashva, król Mithili, ujrzał Krishnę w swoim pałacu, postanowił ofiarować mu swoje wyrazy szacunku poprzez złożenie mu co najmniej 100 pokłonów, ale był tak przepełniony uczuciem miłości, że po złożeniu tylko jednego pokłonu zapomniał o swojej pozycji i nie był w stanie się podnieść. In the Skanda Purana, a devotee tells Lord Krishna, "My dear Lord, as the sun evaporates all the water on the ground by its scorching heat, so my mental state has dried away the luster of my face and body due to separation from you." This is an example of withering in ecstatic love. W Skanda Puranie pewien bhakta mówi Panu Krysznie, tak jak słońce poprzez swój upalny żar wyparowuje z ziemi wszystką wodę, tak stan mojego umysłu wysuszył piękno mojego ciała i twarzy na skutek rozdzielenia z Tobą. Jest to przykład wysuszenia w ekstatycznej miłości. An expression. An expression of disappointment was made by Indra, the king of heaven. When he saw the sun god, he told him, "My dear sun god, your sunshine is very glorious because it reaches into the lotus feet of Lord Krishna, the master of the Yadu dynasty. I have thousands of eyes, but they have proved to be useless because not even for a moment are they able to see the lotus feet of the Lord." Uczucie rozczarowania wyraził Indra, król niebios. Ujrzawszy Boga Słońca, Indra powiedział mu: "Mój drogi Bogu Słońca, jakże pełne chwały są Twoje promienie słoneczne. Docierają one do lotosowych stóp Pana Kryszny, Pana dynastii Jadu. A mimo, iż ja mam tysiące oczu, okazały się one bezużytecznymi, ponieważ nie są w stanie zobaczyć lotosowych stóp Pana nawet na moment." Reverential devotional service for the Lord gradually increases and transforms itself into ecstatic love, then affection, then attachment. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, 38th chapter, 5th verse, a chorus says, "Because I'm going to see Lord Krishna today, all symptoms of inauspiciousness have already been killed. My life is now successful because I will be able to offer my respects unto the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead." Pełne czci oddanie dla Pana stopniowo wzmaga się, kiedy przemienia się w ekstatyczną miłość. Następnie głębokie uczucie, a potem przywiązanie. W 10 kanto Srimad Bhagavatam, 6 wersecie 38 rozdziału, Akrura mówi: "Ponieważ jadę dzisiaj zobaczyć Pana Krysznę, wszystkie symptomy niepomyślności już zostały zabite. Teraz moje życie stało się sukcesem, ponieważ będę mógł złożyć pokłony lotosowym stopom najwyższej osoby Boga." So Akrura was such a good devotee of the Lord. We read in other places also that how come he was friendly with Kamsa? Akrura był takim dobrym przyjacielem Kryszny. Czytamy o tym także w innych miejscach. Więc jak to jest możliwe, że mógł jednocześnie być przyjacielem Kamsy? Anybody know it? Ktoś wie?
Well, one reason is that the great saintly people, because they're samasavesa bhutesu, they don't make any enemy. Jeden powód jest taki, że takie wielkie osoby, ponieważ są same zadowolone w sobie, to nie stwarzają żadnych wrogów. Just like it mentions that the six Goswamis, they were friendly to the devotees as well as the ruffians or the rascals. Jest powiedziane o 6 Goswamich, że oni byli przyjaźni zarówno dla baktów, jak i też dla drani. Narada Muni also, he was friendly with Kamsa. He could go and talk to him and told him, that he should kill all the sons of Devaki. Narada Muni również był przyjacielem Kamsy. On udał się do Kamsy i powiedział mu, żeby zabił wszystkich synów czy wszystkie dzieci Devaki. So that's the Mahabhagavat. They can do like that, but we should avoid the atheists. Także taki jest Mahabhagavat. On może tak robić, ale my powinniśmy unikać ateistów. We're trying to be Madhyamadikaris, then we avoid the atheists. Próbujemy być Madhyama Adhikari i na tym etapie unikamy ateistów. We don't want to go to Kamsa's palace. Nie chcemy iść do pałacu Kamsy. Any comments? Jakieś komentarze? Divya Singha? Że Pan Chaitanya jest tak miłosierny, że idzie do wszystkich nie patrząc, czy ateista, czy nie ateista, czy uttama, czy adhama, czy upadły, czy wzniosły. Lord Chaitanya is so merciful that he approaches everybody, not looking whether one is Uttama or Adhama. He just goes to everybody and shows his mercy. But he avoided those who offended the Vaishnavas, Ale unikał tych, którzy obrazili Vaishnavów. There's a story right, that Srivas was insulted by that Brahmin from Navadvip. What was his name? Jest taka historia, jak Srivas Thakur był obrażony przez tego Brahmina z Navadvipy. Jak on miał na imię? This Brahmin was giving class on Srimad Bhagavatam, and he had his students there, and Srivas happened to be walking by, and he heard it, so he came into the class. Ten Brahmin dawał wykład ze Śrimad Bhagavatam swoim studentom, a Srivas Thakur przechodził w pobliżu, usłyszał to, więc przyszedł na ten wykład. And he heard the one sloka where it mentions how, from the Bhagavatam, how Krishna accepted Putana as a mother because she offered her breast to Krishna, even it was smeared with poison. I usłyszał on jeden werset ze Śrimad Bhagavatam, który mówił o tym, że Putana, że Krishna przyjął Putanę jako swoją matkę za to, że ofiarowała mu swoją pierś, nawet chociaż była ona nasmarowana trucizną. And when Srivas heard that shloka, he went into ecstasy and he started rolling on the ground in the back of the class. I gdy Srivas usłyszał tą szlokę, to zaczął się tarzać po ziemi w ekstazie z tyłu tego wykładu. So then the students in the class, they thought, who is this person coming disturbing our class? Więc ci uczniowie tak zainteresowali się, kim jest ta osoba, która tutaj przyszła i zakłóca nasz wykład. So they picked him up and put him outside. Więc oni podnieśli go i zaprowadzili go na zewnątrz. So this was an offense to a Mahabhagavat. To była obraza wobec Mahabhagavaty. And the teacher, something Pandit, what's his name? I He ten didn't nauczyciel, object. coś tam pandit, on nie wyraził żadnych obiekcji. Devananda Pandit. Yeah, thank you. Devananda Pandit. Devananda pandit, dziękuję. Yes. And then after that incident, Lord Chaitanya was taking the Harinam into Navadvip. I po tym zdarzeniu pan Chaitanya ze swoją grupą Harinamu udał się do Navadvipy. But he said, we won't go in this area because there's a Vaishnava operati here. So he took the Sankirtan party in another direction. Więc on powiedział, że nie pójdziemy w tamtą stronę, dlatego że tam była popełniona obraza wobec Vaishnavy. Pójdziemy z naszym Harinamem w innym kierunku. So Lord Chaitanya also avoided those Vaishnava operatis. Więc pan Chaitanya również unikał tych, którzy popełniali Vaishnava aparadhy. But later on, that same Devananda Pandit was
was accepted by the Lord because he did service to Vikeshwara Pandit. Ale później Devananda Pandit został przyjęty przez Pana, dlatego że wykonał pewną służbę dla Vakreshwara Pandity. The story was Vikeshwara Pandit used to dance all night sometimes in the kirtan of the Lord. To była taka historia, że Vakreshwar Pandit, on w kirtanach Pana czasem tańczył całą noc. So a big crowd would come to see him dance. I przychodziły wielkie tłumy, które oglądały, jak on tańczy. So this same Devananda Pandit, he came there because he was a respectable senior member of the city. So he would help to keep people away from Vikeshwara Pandit so he could dance freely. I Devananda Pandit, on tam przyszedł po to, żeby tak pozwolić Vakreshwarze Pandicie tak swobodnie tańczyć, żeby nie otaczały go takie wielkie tłumy, dlatego że ten Devananda Pandit był starszym, szanowanym obywatelem miasta. So because of that service to the Vaishnava, Lord Chaitanya agreed to meet him, but then Lord Chaitanya told him he should go to Srivas and beg forgiveness for his offense. Także Pan Chaitanya za tą służbę zgodził się z nim zobaczyć, jednakże poinstruował go, że powinien udać się do Srivasa i przeprosić go za tą obrazę. And he did that and Srivas forgave him. I on zrobił to i Srivas mu wybaczył. Any other stories of Lord Chaitanya avoiding the atheists? Jakieś inne historie, jak Pan Chaitanya unikał ateistów? A co z Śrila Prabhupadem, który jest nirvishesh shunyavadi, idzie do osób, które są osadzone w pustce? And what about Srila Prabhupada, who is nirvishesha shunyavadi? He's approaching even those who are, voidists. Yes, but that also is for preaching in a public place. He didn't like hang out with them. Tak, ale to miało miejsce tylko podczas programów nauczania w otwartych miejscach. On tak nie obcował z nimi tak osobiście. I can tell you one story about Srila Prabhupada like that. Mogę opowiedzieć tę historię Srila Prabhupada, która to ilustruje. Srila Prabhupada had a disciple named Aravinda. Srila Prabhupada miał ucznia o imieniu Aravinda. And I saw personally that there was tension between them. I osobiście widziałem, że było pewne tarcie między nimi. And then later I heard that this devotee left Krishna consciousness. Później słyszałem, jak ten bhakta odszedł z ruchu świadomości Krishny. And then I heard from reliable sources that he came back and he preached to Prabhupada. He said, now I'm happy. I have a nice wife and a nice apartment. When I was with you, I wasn't happy. I słyszałem, jak później on spotkał się ze Srila Prabhupadem i powiedział mu, że teraz jestem szczęśliwy. Mam wspaniałą żonę, wspaniały dom. Jestem szczęśliwy, a wcześniej, gdy byłem z tobą, nie byłem szczęśliwy. In other words, he came back to insult Srila Prabhupada. Innymi słowy, on wrócił po to, żeby obrazić Srila Prabhupada. So what did Prabhupada say? I co Srila Prabhupada powiedział? He said, Krishna has saved us from you. On powiedział, Krishna uchronił nas przed tobą. In other words, he was thanking Krishna for the fact that this devotee had left his association. Innymi słowy, dziękował Krishnie za to, że opuścił jego towarzystwo. Another devotee, huh? Ja jestem takim ateistą. Jest. I Śrila Prabhupada przyszedł do mnie, zmienił moje serce, bo wcześniej jadłem bigos z kwarkami i kiełbasę, a teraz już tego nie robię. I was such an atheist. Srila Prabhupada came to me and saved me from doing such a nasty things like eating meat and things like this. And now Yeah, I but don't. you have to give up being atheist. Tak, ale musiałeś porzucić bycie ateistą. So many of us were atheists or agnostic, but then Tak, wielu z nas było ateistami czy agnostami, by associating with Srila Prabhupada, we became devotees, ale dzięki towarzystwu Srila Prabhupada zostaliśmy wielbicielami. trying to become devotees. Czy przynajmniej próbujemy zostać wielbicielami. Not so easy to be a devotee, but we're trying. Nie jest tak łatwo być bhaktą, ale próbujemy.
Another devotee in ecstatic reverential affection once said, "When will that glorious day in my life come when it will be possible for me to go to the bank of the Yamuna and see Lord Krishna playing there as a cowherd boy?" Inny bhakta w ekstatycznym, pełnym uczuciu pewnego razu powiedział: kiedy nadejdzie ten chwalebny dzień mojego życia, kiedy będę mógł udać się na brzeg Jamuny i ujrzeć Pana Krishnę, gdzie oddaje się on swoim rozrywkom jako pasterz. Another example of the devotee avoiding the atheist is Prahlad Maharaj. Innym przykładem bhakty unikającego ateistów jest Prahlad Maharaj. He tried to preach to his father, but his father became angry and tried to kill him. On próbował nauczać swojego ojca, a jego ojciec się rozzłościł, próbował go zabić. And then when the Lord Nrsimhadev came to kill his father, the boy didn't protest. I wówczas, gdy pojawił się Pan Nrsimhadev, żeby zabić jego ojca, to ten chłopiec nie protestował. Rather, he went with a garland to give to Lord Nrsimhadev for congratulating him for killing his father. A raczej przyszedł z girlandą uhonorować Pana Nrsimhadeva za to, że zabił jego ojca. So we're not so advanced as Lord Nrsimhadev, as Prahlad Maharaj. Therefore, we're recommended, the madhyams, to avoid the atheists. My nie jesteśmy tacy zaawansowani jak Prahlad Maharaj, także nam, madhyamom, zaleca się unikanie ateistów. But maybe Divya Singh is more than a madhyam, so maybe he can associate very intimately with them, but I prefer to avoid them. Nie jestem nawet kanista, Maharaj. Może Divya Simha jest tak zaawansowany, że może obcować z tymi ateistami, ale ja nie chcę tego próbować. Divya Simha is responding that he is not even Kanishta. Yeah, I understood. Tak, That's his humility. to jest jego pokora. That's the Mahabhagavat coming down to the platform of Kanista. To jest Mahabhagavat, który schodzi na dół na tę platformę Trzymaj Kanishta. tematu. What are you observing? What did he say? Co powiedziałeś? Żebyśmy weszli w To the temat. subject. Huh? Let's stick to the subject. Okay. I have another side point though. Are you observing Chaturmasa? That's why you have a big beard? Ale mam jeszcze inny taki punkt na marginesie. Czy ty przestrzegasz Chaturmasi i dlatego masz taką wielką brodę? To jest prawda, jest to związane z fazami księżyca. Usłyszałem, że Śla Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur i Śla Bhaktivinoda Thakur też w Chaturmasi golili się od pełni do pełni. Yes, it's related to the moon phases. I heard that both Śla Bhaktisiddhanta and Śla Bhaktivinoda during Chaturmasya, they were shaving only on full moon days. Yeah. No, it's a good idea, especially now with this lockdown. Tak, to dobra idea, zwłaszcza teraz w trakcie tego lockdownu. The symptom of ecstatic affection with reverence felt by Bali Maharaj is expressed as follows. My dear Lord, you have simultaneously punished me and showed me your causeless mercy. My conclusion is that when I have taken shelter of your lotus feet, I shall never be disturbed by any condition of life. Whether you give me the opportunity to enjoy all the yoga perfections or you put me into the most abominable condition of hellish life, I shall never be disturbed. Bali Maharaja w ten sposób wyraził symptomy ekstatycznego uczucia pełnego czci. Mój drogi Panie, równocześnie ukarałeś mnie, jak i okazałeś mi swoją bezprzyczynową łaskę. Rozumiem przez to, że odkąd przyjąłem schronienie Twoich lotosowych stóp, nigdy nie będę już niepokojony w żadnych warunkach życia. Bez względu na to, czy pozwolisz mi cieszyć się wszelkimi doskonałościami, czy pozostawisz mnie w najokropniejszych warunkach piekielnego życia, nigdy nie będę zaniepokojony. Krishna himself, after seeing Bali Maharaj, told Uddhava, my dear friend, how can I express the glorious characteristics of Bali Maharaj, the son of Virochana? Although the king of the Asuras, demigods, was cursed by the son of Virochana, and although I have cheated him in my incarnation as Vamana, taking away his dominions throughout the universe, and although I have criticized him for not fulfilling his promise, I have just now seen him in his kingdom
and he feelingly expresses his love for me. Po ujrzeniu Bali Maharaja, Pan Krishna sam powiedział Uddhawie: mój drogi przyjacielu, nie jestem w stanie wyrazić pełnych chwały cech charakteru Bali Maharaja, Virochany, chociaż ten syn Virochany przeklął króla surów, półbogów i chociaż ja oszukałem go w mojej inkarnacji Vamanadevy, odbierając mu posiadłości całego wszechświata i chociaż na dodatek skrytykowałem go za niewypełnienie obietnicy, teraz właśnie odwiedziłem go w jego królestwie, a on z wielkim uczuciem wyraził swoją miłość do mnie. So this is also expressed by Lord Chaitanya in his Shikshastika. Taki Even if you treat me roughly in your embrace or make me broken-hearted, still you remain my Lord unconditionally. Taki nastrój wyjawił Pan Chaitanya w swojej Shikshastace, że nawet jeśli zgnieciesz mnie w swoim uścisku, czy złamiesz moje serce, nigdy nie pojawiając się przede mną, ciągle jesteś moim Panem narodziny po narodzinach. But we should try to see Krishna's hand in everything, and tatenu kampan manashikshamanam. Then we can become the rightful inheritors of the kingdom of God by this one qualification. Powinniśmy widzieć rękę Pana we wszystkim i dzięki tej jednej kwalifikacji wyzwolenie będzie naszym prawomocnym spadkiem. What is that one qualification? We see everything that happens to us as for our benefit. Jaka jest ta jedna kwalifikacja? Że na wszystko, co nas spotyka, patrzymy jako coś służące naszej korzyści. You think that this Krishna has arranged this for me so that I can become purified. Myślimy, że Krishna zaaranżował tą sytuację dla mnie tak, bym się oczyścił. And if it's a very good situation, then he has arranged it for me so I can have more facility and more enthusiasm for serving him. A jeśli jest to jakaś dobra sytuacja, to zaaranżował ją dla mnie dlatego, żebym miał więcej entuzjazmu i więcej udogodnień, by mu służyć. So we should be open to that, to the arrangement of the Lord, ongoing inspiration and revelation coming from the Lord. We should be ready to accept it as his plan for us. Także powinniśmy tak widzieć, że wszystko, co nas spotyka, jest aranżacją Pana, że wszystkie sytuacje, jakie nas spotykają, to zostały zaaranżowane przez Niego dla nas. Maharaj, Yeah. Ramin Zavanti powiedział, że też dopełnił to i powiedział, że wszystko, co nas spotyka, jest efektem naszych pragnień. One Avanti Brahmana added to it that whatever happens to us is an effect of our desires. Powinniśmy bardzo uważać, czego pragniemy. So we should be very careful what we are desiring. Yes, we should be. The desire is what brought us to the material world. Desire can bring us back to the spiritual world. Tak, to właśnie pragnienie ściągnęło nas do tego materialnego świata i pragnienie jest tym, co może nas doprowadzić do świata duchowego. I just saw a notice of something about chapter 50 in Krishna book. Yes, that's Hare Krishna. About Dwaraka construction. It's just mentioned that Vishwakarna created the city floating on the water, but doesn't say. Right, but the ocean gave him that land. I think that was the point. Let me just finish this one. You want to translate? Yes. Tutaj była taka notatka odnośnie tego, że Dwaraka została zbudowana przez Vishwakarmę jako pływająca na morzu. Maharaj chce dokończyć to, co zaczął i no, ostatecznie chodzi o to, że to na morzu powstało dzięki łasce oceanu. When such a feeling of love becomes intensified, it is called affection. In that affectional stage, no one can bear separation from Krishna even for a moment. Kiedy takie uczucie miłości stają się bardziej intensywne, to nazywane jest to głębokim uczuciem. W tym stanie nie można znieść rozdzielenia od Krishny nawet na moment. Okay, so our time is up. If there's any comments or questions. Dobrze, nasz czas już się skończył. Czy są jakieś pytania, komentarze? May I have a question, Maharaj? This Please. is Shangri Seva.
Maharaj, you said about these offenses to devotees, and then I just have a question, comment, maybe you can comment on it, because sometimes various devotees, they have various opinions on things, even some Prabhupada's disciples or various advanced devotees, senior devotees. And then sometimes it may be, it may look like the opinion of one person is offending another senior devotee, or sometimes these subjects are very delicate. So sometimes it's difficult to, because we have various friends, like we want to accommodate every senior devotee, we want to respect everybody. And sometimes there are some kind of delicate situations. Sometimes it's difficult. Można tłumaczyć? Także ja zapytałam się Maharaja, czy mógłby może coś powiedzieć, czy też skomentować, ponieważ ja zauważyłam, że czasami są takie sytuacje, czy no, zdarzają się takie sytuacje, że różni baktowie, czasami tacy starsi baktowie też bardziej zaawansowani, że oni mają różne opinie na różne tematy i czasami to te kwestie mogą być takie bardzo delikatne, czasem trudno się odnaleźć w tym i czasem to może tak wyglądać, jakby po prostu było to takie brak szacunku w stosunku do innej osoby, czy takie może nawet obraźliwe zachowania i też mamy różnych znajomych, różnych przyjaciół w świadomości Kryszny i też mogą być właśnie takie różne sytuacje, mogą się zdarzać, jak sobie radzić po prostu w takich sytuacjach. Yeah, those things are there even amongst the acharyas. Takie rzeczy mają miejsce nawet wśród acharyów. I was reading just today that the description of the, or was it yesterday, that the description of the different rasas, you know, neutrality, then servitorship, then friendship, then parental, then conjugal. Wczoraj czytałem o tym, jak są te różne związki z Kryszną, związek neutralny, służenie, przyjaźń, miłość rodzicielska, następnie miłość małżeńska. So Sridhar Swami, the original commentator on the Bhagavatam, he made the point that that even servitorship is more like neutrality. It's not really a rasa. Sridhar Swami, oryginalny komentator Śrīmad Bhagavatam, powiedział, że nawet przyjaźń, ona nawet ciężko to nazwać rasą, że to jest czymś w rodzaju neutralności. But the other acharyas, they say no, it's a rasa that they have. Przepraszam, nie przyjaźń, tylko służenie. Służenie, sorry. Yeah, I made a mistake. So in other words, don't be too upset. Someone leading devotees may have different opinions on esoteric points, but we should see that they're all serving, see that side of it, that they're doing valuable service to the spiritual master and Krishna. Także nie należy być zawiedzionym, jeśli ktoś ma jakieś inne zrozumienie niż my. Należy raczej doceniać ich entuzjazm i oddanie w służbie dla mistrza duchowego i Kryszny. So we may disagree, but without being disagreeable. Możemy się nie zgadzać, ale nie powinno to prowadzić do niezgody. Okay, we'll stop here. Dobrze, to tu. Mogę coś jeszcze powiedzieć w temacie? Otóż w Jawat ten konflikt, on jest też widoczny, bo przecież Kryszna chce wejść do Radhiki, a Jotila, Kotila robią wszystko, żeby Kryszna nie wszedł i powstaje naturalny konflikt, czyli ten konflikt nawet ma miejsce w świecie duchowym, w Nitya Lila. Even in Nitya Lila spiritual world we see such conflicts, like in Javad, Krishna wants to enter to see Radhika, but Kotila and Jatila don't want to let him in. Yeah. Tak. Okay, with that happy note, we'll stop. Dobrze. Prabhupada, Haribol! Haribol! Jai Gurudev, Jai Prabhupada.